Cześć, witajcie. Zapraszam do oglądania kolejnego filmu z serii Naprawy Ekspresu Krups, w tym przypadku ekspres serii AE89. W tym filmie pokażę, jak wyczyścić, udrożnić wylewkę ekspresu dozownika kawy. Po zdjęciu przedniej osłony widać całą wylewkę oraz dozownik kawy. Ten cały zespół czasami trzeba rozkręcić, przeczyścić, odkamienić. Szczególnie widać to, jak kawa wylatuje, nierówno leci, z jednej dziurki więcej, z drugiej mniej. To są pierwsze oznaki, że jest coś tam zatkane i to należy po prostu przeczyścić. O ile ten pierwszy zespół wyciąga się lekko, bez problemu, natomiast wyjęcie dozownika w kolorze czarnym umieszczonego z tyłu możliwe jest po odkręceniu wkrętów. Zaraz pokażę, jak to zrobić, ale na razie rozbieram akurat te części, które widać. Bez wysiłku można po kolei zdemontować. Automatyczne czyszczenie, odkamienianie oraz odtłuszczanie ekspresu nie zawsze usunie wszystkie zanieczyszczenia, co widać teraz właśnie na zdjęciu. Dlatego warto ten zespół rozebrać, wyczyścić, odkamienić. Czasami te otworki, które pokazuję, często zatykają się i przez nie po prostu nie wylatuje kawa, jest przepływ utrudniony. Na szczęście producent przewidział taką sytuację i tą część, ten zespół można bez większego trudu, problemu rozebrać, przeczyścić. A teraz zobaczcie, jak wyjąć, rozebrać drugą część dozownika kawy. Tam są 3 wkręty, które zaraz pokażę. O, właśnie te tutaj. Wykręcamy je przy pomocy wkrętaka Torx T15 i sprawa załatwiona. Następnie przy pomocy plastikowego ściągacza podważacza oraz w dalszej kolejności metalowego podważacza demontuję kolejne elementy. Po zdjęciu wężyka mam już w ręku kompletną wewnętrzną wylewkę dozownik kawy. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda z bliska. Tym krótcem podawana jest kawa do wnętrza wylewki. Przy pomocy patyczka wykołaczki możemy sprawdzić wstępnie drożność otworów wylotowych tej właśnie wylewki. Aby dostać się do wnętrza urządzenia, należy wykręcić 2 wkręty mocujące górną część pokrywy. Wykręcamy je wkrętakiem krzyżakowym. Przy dłuższym okresie eksploatacji tego ekspresu we wnętrzu zbierają się zanieczyszczenia na dnie tej właśnie wylewki. Oczywiście to wszystko zależy od ilości kaw, które parzycie, natomiast warto kierować się instrukcją producenta. On również pokazuje, opisuje, jak to zrobić. Natomiast z mojego doświadczenia podpowiem, że w okresie 2-3 miesięcy warto takie czyszczenie zrobić dla pewności działania ekspresu. Warto obserwować podczas parzenia kawy, czy z wylewki kawa wylatuje równo z obu stron. Natomiast jak już z jednej dziurki wylatuje więcej, z drugiej mniej, to już jest sygnał, że coś tam jest przetkane i ten zespół dozownika wylewki należy przeczyścić. Jak sami widzicie, konstrukcja nie jest skomplikowana. Otwieramy po kolei te elementy i dostajemy się do wnętrza, w której widać zanieczyszczenie, takie błotko kawowe, które można z powodzeniem wymyć, wyczyścić i ja to teraz zrobię. Widać wyraźnie zanieczyszczenia wewnątrz.
Dla skutecznego usunięcia zanieczyszczeń przydadzą się pędzelki w różnych rozmiarach. Jak już wylewka jest demontowana, warto sprawdzić czystość dwóch otworów wylotowych. Umieszczę teraz wszystkie części w roztworze wodnym ze środkiem odkamieniającym. W takim roztworze wodnym należy umyć dobrze poszczególne części. W ramach informacji przydatne linki techniczne umieściłem w opisie filmu. Po dokładnym umyciu wszystkich elementów składowych warto sprawdzić jeszcze drożność otworów oraz przystąpić do montażu poszczególnych części. Jak widać, już wnętrze czyste jest. Do czyszczenia takich zakamarków dobrze nadaje się drobny pędzelek o małych wymiarach. Jeszcze kontrola otworów wylotowych i gotowe. Konstrukcja całego zespołu wylewki dozownika kawy jest tak skonstruowana, że części przy montażu pomylić się nie da. One po prostu pasują do siebie i składamy je po kolei, oczywiście w odwrotnej kolejności do demontażu. Zakładam teraz wężyk i przykręcam dozownik kawy. Ale jeszcze przed tym przykręceniem warto sprawdzić stan techniczny uszczelki, ewentualnie ją wymienić. Delikatnie podważam oraz wymieniam uszczelkę. Warto również tą uszczelkę przesmarować smarem do kontaktów spożywczych.
To już prawie koniec. Przykręcę jeszcze 3 wkręty i zmontuję wszystko w całość. Jak mówiłem wcześniej, nie da się tych części pomylić, one pasują idealnie do siebie, także montaż jest prosty i mało skomplikowany. Na koniec zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Mam nadzieję, że moje filmy mogą się przydać w naprawie różnego rodzaju sprzętu. Na tym kończę mój film i dziękuję za jego obejrzenie. Mam nadzieję, że pomogłem w naprawie sprzętu. Trzymajcie się, cześć.